Długowieczność to proces dłuższej sprawności i dłuższego życia komórek naszego ciała, wszystkich naszych narządów. A żeby komórki działały sprawnie, potrzebują wielu składników mineralnych i witaminowych. I właśnie jeden z takich składników nawet nazywa się witamina długowieczności. A to ze względu na to, że działa antyoksydacyjnie, bo procesy oksydacji w naszym ciele wywołują stany zapalne, choroby i starzenie się komórek. Ta witamina poprawia metabolizm całego organizmu, ma udowodnione działanie antynowotworowe, szczególnie poleca się przy nowotworach mózgu. Jest bardzo znana w kosmetologii, w dermatologii, przy takich problemach jak łuszczyca, egzema, bardzo sucha skóra, trądzik na skórze. Witamina ta pomaga pozbyć się stanów zapalnych na śluzówce jelit. I jeżeli mamy jej niedobory, powstaje problem z nieszczelnością jelit. A wiadomo, że chore jelita to krótsze życie. I jeżeli chcemy swoje życie wydłużyć, to o zdrowie wszystkich systemów, w tym naszych jelit, powinniśmy zadbać. Myślę, że już domyśliliście się, że mowa będzie o witaminie A. Ta witamina oczywiście jest nam potrzebna dla naszych oczu. Usprawnia nam proces widzenia, zapobiega degradacji plamki żółtej oka, ale też jest bardzo ważna dla sprawności mózgu, poprawia pamięć i pozwala na tworzenie się takich nowych połączeń między komórkami nerwowymi. Witamina A jest nie mniej ważna dla naszych kości jak witamina D. Mało tego, ona poprawia wchłanialność cynku i żelaza, a dodatkowo jest po prostu niezbędna dla wszystkich naszych hormonów. Dla hormonu tarczycy, ale też dla hormonów płciowych. Dlatego na przykład w młodym wieku poleca się więcej stosować witaminy A, żeby zwiększyć płodność. Ale w wieku starszym, kiedy hormony już zaczynają spowalniać swoją pracę, to też ta witamina A nam się przyda, żeby przedłużyć młodość. Także dla właściwego funkcjonowania całego naszego organizmu witamina A jest nam potrzebna. I dlaczego warto ją jednak dostarczać z pożywieniem niż z suplementacją? A to dlatego, że jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach. A to znaczy, nie będzie od razu wyprowadzana z naszego organizmu, jeżeli wprowadzimy jej za dużo, tylko się kumuluje w naszej wątrobie. I nadmiar witaminy A, no dokładnie tak jak niedobór, też jest szkodliwy. Szczególnie nadmiar witaminy A jest szkodliwy dla kobiet w ciąży, bo może spowodować różne wady rozwoju dziecka. Nawet maści z witaminą A w ciąży nie polecają się. I tak naprawdę nie ma potrzeby nawet suplementować, no chyba że u kogoś występują jakieś problemy genetyczne na przykład, że człowiek nie może przetwarzać dobrze tą witaminę. No tak naprawdę w wielu produktach spożywczych ona się znajduje. I dzisiaj Wam przedstawię top takich produktów, które powinniśmy na co dzień spożywać, żeby niedoborów nie mieć i żeby swoją młodość przedłużyć. Zacznijmy od produktów odzwierzęcych i liderem wśród tych produktów, które zawierają witaminę A, będzie wątroba. Może być to wątroba wołowa, wieprzowa, drobiowa. Wołowa będzie witaminy A zawierała najwięcej. W 100 gramach produktu może znajdować się nawet 14 000 mikrogramów, przy tym, że dla kobiet wystarczy 700 mikrogramów dziennie, dla mężczyzn 900. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że wątrobę raczej nie spożywamy na surową, a w procesie obróbki termicznej witaminy, w tym witamina A, no w większości będzie zniszczona. Dlatego nie samą wątróbkę, a wiele innych produktów trzeba sobie dostarczać. I też między innymi produkty, które tej obróbce termicznej nie podlegają. Na przykład masło. Masło zawiera i witaminę A, i też wiele innych dodatkowo składników. Jedynie o czym powinniśmy pamiętać, że raczej nie trzymajmy go w temperaturze pokojowej, bo witamina A ogólnie nie lubi światła słonecznego. No, pod jego wpływem będzie po prostu się utleniać. Dlatego najlepiej je trzymać w takim miejscu chłodniejszym i ciemnym. Najbardziej odpowiednia będzie lodówka.
Kolejnym produktem, który nam się sprawdzi i możemy prawie na surowo go spożywać, to są jaja, a raczej żółtka jaj. Dlatego gotujmy jajka na miękko albo smażmy je w takiej postaci jajka sadzonego, kiedy żółtko jest półpłynne. Witaminę A znajdziemy też w rybach, na przykład w łososiu lub bardzo dużo jest w wątrobie dorsza. Tylko że łosoś nie spożywamy zbyt dużo ze względu na zanieczyszczenia, ale i tak raz na jakiś czas może zagościć na naszych stołach, bo dodatkowo ma witaminę D, witaminę A, ma też nienasycone kwasy tłuszczowe. Jeżeli chodzi o wątrobę dorsza, to już raczej wchodzi w grę suplementacja. A kiedy mówimy o po prostu produktach takich na co dzień dostępnych w naszej diecie, to oprócz produktów odzwierzęcych, które zawierają tą aktywną formę witaminy A, retinol, jest jeszcze cała grupa produktów pochodzenia roślinnego. Nie zawierają one aktywnej formy, tylko proaktywną, tak zwana prowitamina albo beta-karoten. Natomiast nasz organizm potrafi ją przekształcić. I ostatnio trochę pojawiło się informacji o tym, że w ogóle nie powinniśmy spożywać produktów roślinnych, bo w nich nie ma żadnej wartości i wszystkie witaminy dostarczymy sobie z pokarmami zwierzęcymi, także powinniśmy przestać jeść rośliny. Ja nie jestem za takimi kategorycznymi stwierdzeniami i uważam, że marchew zawiera dość dużo witaminy A. Owszem, prowitaminy, ale na przykład ja miałam taką klientkę, która miała nowotwór mózgu i była w leczeniu antynowotworowym i po zabiegu operacyjnym lekarze jej zalecili nie suplementację witaminy A, żeby tego nie przedawkować, żeby nie obciążyć też wątroby, tylko powiedzieli jej jeść bardzo dużo marchwi i spożywać sok z marchwi. I ona cały czas kontrolowała poziom witaminy A i powiem Wam, że ten poziom rzeczywiście był bardzo wysoki, nawet wyższy niż normalnie jest zalecany. W jej przypadku to było absolutnie uzasadnione, bo to była terapia antynowotworowa. Nawet kolor jej skóry był troszeczkę inny. Widać było, że beta-karotenu w organizmie jest dużo. Także na własne oczy wiedziałam, jak działa beta-karoten zawarty w marchwi. Spożywajmy marchew w każdej postaci. A nawet sama matka natura poprzez podobieństwo roślin, warzyw, owoców, jagód do narządów naszego ciała nam pokazuje, które z nich będą pozytywnie na nasz organizm wpływać. I jeżeli przykroimy marchew, to widzimy, że na pewno jest wskazana dla naszych oczu. Pamiętacie Państwo taki stary filmik na moim kanale, gdzie pokazywałam właśnie takie przykłady, jaki konkretnie produkt, bardziej się skupiałam na produktach roślinnych, będzie pozytywnie wpływał na jaki narząd. Jeżeli tego nagrania nie widzieliście, koniecznie go obejrzyjcie, a jeżeli widzieliście, też możecie sobie zajrzeć jeszcze raz i przypomnieć. Natomiast na liście takich rekordzistów zawartości beta-karotenu jest też słodki ziemniak, batat. I jego pomarańczowy kolor wskazuje właśnie na zawartość prowitaminy A. Bataty są ogólnie bardzo ważne dla naszego organizmu. Dużo składników mineralnych zawierają. Dokładnie tak samo jak dynia. Kolejny produkt na naszej liście. I z dyni my z Wami możemy przygotować i zupę, i kaszę, i upiec ją po prostu możemy, lub zrobić nawet jakiś pyszny deser. Warto, żeby jak najczęściej na naszym stole te pomarańczowe produkty były. Ale właśnie ciekawostka, nie tylko pomarańczowe, bo wydawałoby się, że beta-karoten, on nawet wykorzystuje się jako naturalny barwnik, to on musi być tego koloru takiego żółtego, pomarańczowego. Natomiast jest cała grupa produktów zielonego koloru, które też beta-karoten zawierają. Na przykład szpinak, sałata, roszponka, jarmuż. To są te wszystkie zieleniny, które uwielbiamy ze względu na to, że zawierają bardzo dużo chlorofilu. Ale się okazuje, że witaminy A też mają dość dużo. I zobaczcie Państwo,
tyle różnych produktów, które witaminę A zawierają. To znaczy, że możemy na co dzień tą witaminę w taki prosty sposób sobie dostarczyć. Wystarczy, że nasza dieta będzie urozmaicona i kiedy coś spożywamy, to po prostu troszeczkę skupiamy się, myślimy nad tym, jakie produkty, raczej składniki pozytywne dostarczymy naszemu organizmowi. I właśnie poprzez dostarczanie witaminy A będziemy i regenerować nasz organizm i przedłużać nasze życie. Bardzo Wam, kochani, dziękuję dziś za uwagę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.